Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Xceed GT-Line w kolorze Magma Red. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Xceed 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9,3 sekundy. No a dla tych, którzy chcą więcej i szybciej, jest również silnik 1.6 turbo, 180 koni z automatem 7 DCT, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,5 sekundy. Wersja GT-Line w kolorze Magma Red. Kolor, który stosunkowo niedawno dołączył do gamy kolorystycznej. Okazał się bestsellerem. No i na Xceedzie wygląda również naprawdę dobrze. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza około 145 000 zł. Finalna uzależniona jest oczywiście od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Jeśli chodzi o wersję GT-Line, tak wygląda z bliska. Oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów, rowerzystów, dwupoziomowy aktywny, asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, aktywny tempomat, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, felgi aluminiowe 18 cali, dedykowane wersji GT-Line. Przyciemniane szyby z tyłu. Takie satynowe listwy wokół szyb. Czarne railingi. Czarne lusterka. Dynamiczne kierunki z tyłu. Tak wyglądają światła. Zajrzyjmy do środka. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, wszystkie 4 szyby w automacie, składanie lusterek. W lusterku widzimy kontrolkę czujnika martwego pola, bo ten czujnik martwego pola oczywiście tutaj już jest. Z korektą toru jazdy w razie ryzyka kolizji. 2 pamięci fotela, przycisk do ustawiania, do programowania, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. I w zasadzie to jest jedyny model w naszej marce, gdzie została ta podgrzewana przednia szyba. Indukcyjna ładowarka, tutaj na tej półeczce. A tutaj USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, USB-A pod multimedia i gniazdo 12V. Drążek zmiany biegów, sport, wyłączenie start-stop, włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery. 2 uchwyty na kubek, elektryczny, ręczny, auto hold, podłokietnik ze schowkiem, przesuwany, miękki. I moja ulubiona tapicerka, fotele kubełkowe, tapicerka skórzano-zamszowa. Fotel oczywiście podgrzewany, elektrycznie regulowany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Logo GT-Line. To pewnie jest ekoskóra, ale to jest zamsz. I tu jest skóra. To pewnie jest ekoskóra. Ale najważniejsze, że tu gdzie siedzimy, mamy zamsz. Elektrycznie regulowany fotel, przednia część góra-dół, cały fotel góra-dół, regulacja kąta nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Duży zakres. Kierownica oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach, góra-dół, ścięta u dołu, taka perforowana skóra tutaj. To jest wzór, kształt kierownicy dedykowany wersji GT-Line. Oczywiście kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana. Aktywny tempomat, 2 poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy i zestaw głośno mówiący radio.
Regulacja wysokości świateł, regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy, pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika i wyłączenie systemów kontroli trakcji. Tapicerka, zamsz i skóra. Podłokietnik z 2 uchwytami na kubek z opcją położenia środkowej części, czyli kanapa dzielona 40, 20, 40. Dłuższe zakupy narty nie są żadnym problemem. Nawiew dla pasażerów z tyłu. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, tam na dole. Na skrajnych siedziskach oczywiście ISOFIX. Tu nawet one są tak fajnie zabudowane. W drzwiach uchwyt na butelkę, uchwyt na kubek w podłokietniku. Elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Tu mam jakieś 460 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Koło dojazdowe i dwupoziomowa podłoga. I albo górna pozycja i schowek i płaska podłoga po złożeniu siedzeń, albo dolna pozycja bez schowka pod spodem albo mniej tego schowka i większy bagażnik. Wersja GT Line to również nagłośnienie Harman Kardon, 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. I gniazdo 12V. Szybki rzut na deskę. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Oczywiście wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany logo GT Line. Deska miękka, tutaj takie przeszycie, schowek, a tu wyłączać będziemy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera jeździć będzie dziecko tyłem do kierunku jazdy. To jest propozycja dla tych, którzy nie lubią tabletów w samochodzie. Wróć, powiedziałem nagłośnienie Harman Kardon, nagłośnienie jest oczywiście JBL, ale to nadal 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. Mój błąd, przepraszam za pomyłkę. I tu naprawdę można powiedzieć, że ten samochód ma ponadczasową linię. Od 2019 roku na rynku, lifting w 2022 i wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie drugi lifting, ale taki solidny już. Cyfrowe zegary. Komputer pokładowy. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Kamera cofania, informacja z czujników. Tutaj również informacja z czujników parkowania plus informacja z monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Lusterko fotochromatyczne i ostatni samochód, w którym mamy schowek na okulary.
Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Jeden 6 turbo, 180 koni. I w tym przypadku 250 Nm momentu obrotowego. Płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, dolany do pełna i akumulator, oczywiście AGM 60 Ah. Wyciszenie pod maską jest. Pani Joanno, Panie Mariuszu, po raz kolejny dziękuję za zaufanie. Zapraszam częściej. Chociaż wynik jest naprawdę imponujący. Od grudnia drugi samochód. Do następnego. Trzymajcie się. Dziękuję. Yes.